O nowym stopniu na Dolnej Wiśle dyskutujemy już ćwierć wieku. W 2000 roku mówiono, że jeśli nie zostanie zbudowany stopień, wtedy mówiono o stopniu Nieszawa-Ciechocinek, to stopień Włocławek zawali się w ciągu kilku lat. Mamy rok 2023 i nie wydano nawet jeszcze decyzji środowiskowej dla budowy nowego stopnia, tym razem lokalizacja Siarzewo. Koszty tego nowego stopnia rosną, mimo że jeszcze nie wbito pierwszej łopaty. W 2000 roku stopień miał kosztować 1 miliard złotych, a podatnicy mieli zapłacić tylko i wyłącznie za działania prośrodowiskowe. W tej chwili stopień kosztuje około 7,5 miliarda i cały ma być budowany ze środków budżetowych. My zadajemy pytanie, komu i czemu ten stopień ma służyć. Różne argumenty strona rządowa przytacza. Początkowo mówiono o tym, że trzeba podeprzeć stopień we Włocławku, który utracił stateczność i grozi zawaleniem. Wszystkie właściwie dostępne w tej chwili dane i ekspertyzy techniczne mówią o tym, że stopień ten ma się całkiem dobrze. Poza tym, gdyby faktycznie tak było, jak twierdzi strona rządowa, to by oznaczało, że wydane kilkanaście lat temu ponad 100 milionów złotych na modernizację tego stopnia były wyrzuconymi pieniędzmi w błoto. Tak nie jest, stopień ma się całkiem dobrze i ten argument zupełnie nikogo nie przekonuje. Drugim pretekstem dla budowy tego stopnia jest ochrona przeciwpowodziowa. Dane i wyniki modelowania mówią zupełnie coś innego, to znaczy pojemność powodziowa tego nowego zbiornika jest tak znikoma w stosunku do przepływów Wisły, że on nie ma po prostu żadnych szans na redukcję większych wezbrań. Co najwyżej może ograniczać wysokość fali 10%, czyli takiej, która mieści się i tak w granicach międzywala, czyli nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Doliny Wisły. Co do zasady, stopnie wodne, szczególnie na rzekach nizinnych, nie mogą być budowlami przeciwpowodziowymi. To dlatego, że sam zbiornik, nawet taki duży zbiornik jak zbiornik włocławski, nie jest w stanie zredukować fali powodziowej, ponieważ ona ma ogromną pojemność. Dość powiedzieć, że powódź taka, jaka była w roku 2010, to ten nowy zbiornik, a właściwie rezerwę powodziową planowanego zbiornika przy stopniu Siarzewo wypełniłaby w pół godziny. Więc nie możemy mówić o jakimkolwiek znaczeniu przeciwpowodziowym. Gdybyśmy chcieli poprawić bezpieczeństwo Doliny Wisły w tamtym miejscu, to wystarczyłoby umocnić wały przeciwpowodziowe, a tam, gdzie się to da, to je odsunąć od rzeki po to, żeby rzece dać więcej przestrzeni. Kolejny argument to redukcja powodzi zatorowych i tu jest zupełnie inaczej. To znaczy zbudowanie stopnia Włocławek spowodowało według glacjologów, że ten odcinek Wisły stał się najbardziej zatorogennym odcinkiem rzek w Polsce. I budowa kolejnego stopnia w Siarzewie poniżej stopnia Włocławek oczywiście te warunki spławiania lodów tylko pogorszy, w związku z tym to zagrożenie powodziami zatorowymi zwiększy. Kolejny argument to czysta energia elektryczna. No więc tak, trzeba powiedzieć, że budowa stopnia, który zniszczy kilkadziesiąt kilometrów odcinka Wisły, zniszczy liczne obszary chronione, nie może zostać uznana za inwestycję ekologiczną. A do tego musimy pamiętać, że stopień ma kosztować prawie 8 miliardów złotych, a moc elektrowni zakładana to jest raptem 80 megawatów. To niewątpliwie będzie najdroższy prąd na świecie. Gdyby było inaczej, to oczywiście mielibyśmy licznych inwestorów bijących się o możliwość zbudowania tej elektrowni, żeby produkować prąd i zarabiać na tym prądzie. Ale prąd będzie tak drogi, że nikt na nim nie zarobi. Oczywiście stracą tylko podatnicy. Najnowsze badania pokazują, że zbiorniki i stopnie wodne wcale nie są bezpieczne i obojętne, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Badania prowadzone na zbiorniku włocławskim wykazały, że rocznie z tego zbiornika emituje
ponad 10 tysięcy ton metanu z uwagi na to, że gaz ten wydziela się z osadów zgromadzonych na dnie tych zbiorników. Tak więc nie możemy mówić w żadnym wypadku, że hydroenergia to jest energia czysta. Wody Polskie twierdzą, że zbudowa stopnia spowoduje poprawę żeglowności na Dolnej Wiśle i w związku z tym będzie można do portu Gdańsk i z portu Gdańsk wozić towary. Warto powiedzieć, że stopień leży 200 km od Gdańska i w żaden sposób nie poprawi warunków dostaw towarów do tego portu, a nawet gdyby przyjąć za dobrą monetę dane podawane przez Wody Polskie, to towary, które miałyby być przewożone po budowie tego stopnia, to jest raptem 3% wszystkich przewozów wodami śródlądowymi w Polsce. Pamiętajmy, że przewozy wodami śródlądowymi w Polsce to jest 0,1% wszystkich przewozów w całym kraju, czyli tyle co nic. Dyskusja o budowie stopnia nowego na Dolnej Wiśle zaczęła się od oceny stanu stopnia Włocławek, który jest stopniem starzejącym się. W tej chwili ma się jeszcze całkiem dobrze, ale musimy pomyśleć o tym, co z nim zrobić za kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Na świecie rozbiera się coraz więcej zapór. W zeszłym roku w Europie rozebrano ich ponad 300. Zamiast myśleć o budowie nowego stopnia na Dolnej Wiśle, powinniśmy zacząć się zastanawiać, co zrobić ze stopniem Włocławek. Jedną z rekomendacji Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko po dyskusji o zagospodarowaniu Dolnej Wiśły było zalecenie dla rządu, aby zbadał dogłębnie wariant możliwości rozbiórki stopnia Włocławek i zagospodarowania osadów, które zalegają na jego dnie. Nawiasem mówiąc, osadów, co do których krążą legendy, a które wcale nie są tak niebezpieczne, jak to się ludziom wmawia. Od ponad 20 lat trwonione są pieniądze podatników na różnego rodzaju opracowania i studia, podczas gdy na stole leżą niezależne ekspertyzy, które pokazują wyraźnie, że budowa stopnia nie ma żadnego uzasadnienia, jest po prostu bezsensowna. Nie wydano do tej pory decyzji środowiskowej dla budowy stopnia, w związku z tym wydawanie jakichkolwiek środków na jakiekolwiek prace studialne czy opracowania zupełnie jest bez sensu. Podsumowując głosy naukowców i ekspertów, możemy powiedzieć, że nowy stopień to ekonomiczny absurd.